Gratuluję nagrania dotychczasowych materiałów. Ale wierszy nie piszemy do szuflady, bo wtedy co z tego, że może i są wybitnym dziełem, jeśli nikt się o tym nie dowie? Komunikując naukę, chcemy wychodzić do ludzi. Jak i gdzie zatem umieścić nasz film, żeby do tych ludzi dotrzeć? W internecie najwygodniej jest docierać do ludzi przez media społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube czy Instagram, lub inne sieci kontaktów, jak LinkedIn, Twitter czy TikTok. Ich zaletą jest darmowa możliwość umieszczenia materiałów w sieci, udostępniania ich dalej przez naszych na przykład widzów, a także oznaczania w postach ludzi czy instytucji, z którymi współpracujemy, i to wszystko bez ponoszenia nakładów na infrastrukturę. Niestety, ze względu na szybko zmieniające się trendy, a także algorytmy, trudno tutaj sformułować jakąś bardzo uniwersalną, ogólną radę. Niemniej wiemy, że wciąż najpopularniejszym medium na świecie jest Facebook, później YouTube i Instagram. Przy czym w Polsce YouTube jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Na nim się skoncentrujemy jako na platformie dedykowanej filmom, ale pamiętając, że Instagram jest najszybciej rosnącym medium. Generalna zasada? Korzystaj ze wszystkiego, z czego możesz. Cross-postowanie, czyli wrzucenie materiału i na YouTube'a, i na Facebooka, i na Instagrama, sprawia, że w każdym miejscu możemy dotrzeć do troszeczkę innej publiczności, przez to zwiększając ostatecznie zasięgi. Zakładam, że obejrzeliście wcześniejsze odcinki naszego kursu, więc nagrywaliście już materiały, umieszczaliście je na swoim koncie na YouTubie jako niepubliczne. Znaczy to, że użytkownik wchodzący z zewnątrz widzi pusty kanał. Czas to zmienić. Weszliśmy teraz na mój kanał i to jest widok zewnętrznego użytkownika YouTube'a. Znajdujemy tutaj na stronie głównej przycisk Dostosuj kanał. Po kliknięciu Dostosuj kanał możemy wejść w podstawowe informacje i tutaj pojawia się opis, który wyświetla się w zakładce Informacje. Dalej te linki, które się tutaj pokazują, to są te ikonki, które są widoczne w tym miejscu. W moim wypadku Instagram, Facebook, strona internetowa i Twitter. I widzicie, jest Instagram, Facebook, moja strona Twitter. Przechodząc do zakładki Marka, możecie zmienić swoje zdjęcie profilowe i to jest zdjęcie, które po pierwsze wyświetla się tutaj obok nazwy kanału i liczby subskrypcji, a także jeśli będziecie coś komentować, to jest właśnie zdjęcie waszego awatara. Natomiast obszar baneru to jest ten górny pasek. Klikając zmień i wgrywając zdjęcie, zwróćcie uwagę, że na komputerze to będzie bardzo szeroki pasek, ale na ustawionym pionowo telefonie dużo mniejszy. Upewnijcie się, że zdjęcie, które wgrywacie, dobrze wyświetla się zarówno na tablecie, telefonie, jak i komputerze. Przechodząc do zakładki Układ, możemy wprowadzić jakiś wyróżniony film, taką naszą wizytówkę, która na przykład będzie się pojawiała jako zwiastun kanału dla osób, które jeszcze nie subskrybują, czyli jako właśnie taka zachęta, lub inny film dla osób, które wróciły jako nasi właśnie stali subskrybenci. I opcja, którą mamy poniżej, to playlisty. Można również przejść z lewej strony w playlisty i dodać nową playlistę. Możemy ją jakoś roboczo zatytułować. Robocza. Zaletą tworzenia playlist jest to, że możemy udostępnić całą serię filmów, a po drugie możemy na danej playliście zapisać nie tylko nasze materiały czy nasze filmy, ale także wpleść w nie materiały na przykład z innych kanałów. Jeżeli materiałów na naszym kanale robi się dużo, możemy je posortować, na przykład playlistę związaną z eksperymentami, playlistę związaną z wywiadami, playlistę związaną jeszcze z czymś innym albo z konkretnym jakimś tematem naukowym. W ten sposób możemy uporządkować nasz kanał, ułatwiając odbiorcy dotarcie do tego, co akurat jego najbardziej interesuje. Przechodzę do menu Filmy i widzę materiały stworzone przeze mnie. Już wiecie, że wgrywając film jesteśmy pytani o kilka rzeczy. Przyjrzyjmy się dodatkowym opcjom. Tak jak robiliście to wielokrotnie. Utwórz, prześlij film, wybierz pliki, znajdujemy przykładowe wideo. Do tej pory nasze filmy były niepubliczne, więc i tak nie robiły żadnego zasięgu, ani nie były nikomu sugerowane. Teraz, ponieważ dążymy do upublicznienia filmu, każde z tych pól będzie miało coraz większe znaczenie. Tytuł.
Tytuł powinien od razu odbiorcę zainteresować, zachęcić i zdradzić mu, o czym tak właściwie ten odcinek będzie. Na tyle, żeby chciał zobaczyć w filmie więcej informacji. Miniatura, no to jest ten mały obrazek, który wyświetla się na liście, na przykład polecane dla Ciebie, widzimy tytuł i malutki obrazek. Możecie skorzystać z tych obrazków, które YouTube automatycznie Wam podpowiada, ale to jest jakiś mniej lub bardziej losowy kadr z naszego filmu. Jeśli jest ładny, to super, ale warto czasem przesłać własną miniaturę, czyli na przykład samodzielnie wybrać jakiś kadr z filmu, zrobić zrzut ekranu i wrzucić ten obrazek. Playlisty. Widzicie na tym etapie, że możecie, jeśli macie już założone playlisty, to w tym momencie od razu Wasz film możecie dodać w konkretne miejsce, automatycznie lista się zaktualizuje. Odbiorcy. Tu jest pewien haczyk, bo pytanie, czy ten film jest przeznaczony dla dzieci, jest pytaniem wymaganym i brzmi niewinnie. No przecież jeśli robimy eksperymenty, czy mówimy o nauce, nie ma w tym nic zdrożnego, czego nie można by pokazać dzieciom. Uwaga! Pytanie powinno właściwie brzmieć, czy to jest film dedykowany małym dzieciom, czy to jest na przykład kreskówka dla trzylatków. Jeśli zaznaczycie tak, ten film jest przeznaczony dla dzieci, po pierwsze wyłącza się automatycznie możliwość komentowania go, czyli ucinacie całą dyskusję, a zatem zasięgi, a po drugie nie ma możliwości zapisania tego filmu na innych playlistach. Więc krótko mówiąc, w naszym wypadku, mimo że nasze filmy są bardzo porządne, to zaznaczamy nie, ten film nie jest przeznaczony dla dzieci. Możemy wejść w zaawansowane ustawienia, jeśli chcemy na przykład jakiejś konkretnej grupie, na przykład właśnie grupie poniżej 18 roku życia ograniczyć dostęp do tego filmu, no ale to już są szczegóły. Kliknięcie dalej doprowadziło nas do elementów filmu, gdzie mamy przycisk Dodaj ekrany końcowe. To jest taka nakładka, która pojawia się na naszym filmie, typu przycisk zasubskrybuj albo obejrzyj jeszcze to. Jeśli klikniemy Dodaj, automatycznie widzimy opcje takie jak na przykład subskrypcja plus 1 film, 2 filmy. Wybierając te opcje możecie regulować na przykład, czy mają się pojawić synchronicznie, czy jedno ma być dłuższe, drugie ma być krótsze. Jak widzicie, możecie zmieniać pozycję tych miejsc, żeby oczywiście jakoś korespondowała z kadrem i możecie zdecydować, czy film ma być właśnie automatycznie dopasowany do preferencji widza, czy na przykład jest to jakaś seria i chcecie na sztywno, żeby wyświetlił się po tym filmie, zasugerował się jakiś konkretny film. Klikacie na przykład najnowszy film, albo wybieracie konkretny film z listy przesłanych filmów. Zapisujemy. To, co osadzimy w filmie, zależy od naszej strategii rozwoju kanału, ale zawsze warto zostawić przycisk subskrybuj. Klikając dalej, przechodzimy do ostatniego menu, w którym jesteśmy pytani o widoczność naszego filmu. Opcja prywatny znaczy, że tylko my jesteśmy w stanie zobaczyć ten film, ewentualnie osoby, które mają dostęp do naszego kanału. Opcja niepubliczny znaczy, że filmu nie da się wyszukać, nie jest nikomu rekomendowany, nie da się go zobaczyć z zewnątrz, chyba że ma się link, który my udostępnimy. Natomiast opcja publiczny znaczy, że każdy może go zobaczyć. Teraz, jeśli ustawimy na publiczny, odblokowała nam się opcja ustaw jako natychmiastową premierę. Znaczy to, że w momencie, kiedy klikniemy opublikuj, od razu będzie pierwsze obejrzenie, możemy wspólnie z kimś oglądać w tym momencie. Natomiast mamy również opcję zaplanuj. Możemy więc na przykład wgrać serię materiałów i ustawić, że będą się na przykład co tydzień czy co jakiś czas wgrywać. I jest tu jeszcze bardzo ciekawy przycisk ustaw jako premierę. Gdy ustawisz film jako premierę, możesz obejrzeć go razem ze swoimi widzami w tym samym czasie. Czyli jeśli wgrywamy film jako publiczny i ustawiamy jako premierę, to osoby, które subskrybują nasz kanał, dostaną informację. Będzie premiera w takim i takim momencie, więc mogą widzowie zaplanować razem z nami oglądanie i dzięki temu w trakcie premiery wszyscy synchronicznie oglądamy ten sam moment filmu, a obok wyświetla się czat, na którym możemy od razu komentować czy po prostu prowadzić rozmowę. Jeśli ktoś udostępni link do tego filmu, to wyświetlony będzie po prostu ekran z informacją, że film będzie włączony dnia i jest odliczanie tam dni lub godzin do premiery. Jest to bardzo ciekawa opcja do promocji naszego materiału, na przykład w innych sieciach społecznościowych, bo możemy na Facebooku stworzyć wydarzenie albo wrzucić informację, że zapraszamy dnia takiego i takiego i w ten sposób zbierać z naszych innych social mediów wszystkich w jedno miejsce tutaj na YouTubie. Zaplanuj. Nie! Kliknąłem zaplanuj.
Usuń to. Mówiąc o publikacji i promocji, warto pamiętać, że w mediach społecznościowych chodzi właśnie o jakąś społeczność. Skoro więc mamy materiał, czy to już gotowy i mamy do niego link, czy mamy zaplanowaną premierę, już możemy zacząć go promować. Jeśli chcemy dotrzeć do jakiejś konkretnej grupy ludzi, możemy poszukać zamkniętych forów czy zamkniętych grup, na przykład na Facebooku, gdzie zrzeszeni są na przykład fani eksperymentów dla dzieci lub miłośnicy motoryzacji, astronomii czy akustyki. Wrzucając tam film, już wiemy, że te osoby pewnie będą chciały go obejrzeć. Jeśli nagrywamy na przykład na terenie jakiejś instytucji, pisząc post, warto ją oznaczyć, tę instytucję lub osoby, które gdzieś z nami współpracowały, na przykład innych blogerów, bo dzięki temu jest większa szansa, że oni udostępnią nasz materiał i w ten sposób trochę uwspólniamy naszą publiczność. Aby ich oznaczyć, używamy symbolu małpki i wpisujemy nick tej instytucji czy tej osoby właśnie w danym medium społecznościowym. To najprostsza metoda budowania zasięgu, ale możemy też skorzystać z naszej instytucji. Na przykład jeśli jesteśmy doktorantami uczelni czy instytutu, możemy udać się do naszego rzecznika prasowego, biura promocji czy Wydziału Popularyzacji czy Upowszechniania Nauki i ich poinformować, że jako członkowie tej społeczności działamy i oni swoimi kanałami mogą to dalej udostępniać, czy poinformować o tym dziennikarzy lub po prostu swoimi kanałami promować nasz materiał dalej. Jeśli mamy już subskrybentów, to oni automatycznie dostaną powiadomienie, na przykład, że wrzuciliśmy jakiś nowy materiał i będą zachęcani do tego, żeby go obejrzeć. A jeśli współpracujący z nami blogerzy, vlogerzy będą udostępniać nasz materiał, to trafiamy do ich baniek, które troszkę się przecinają z naszą. Ale cały czas w ten sposób nie trafiamy do ludzi, których zupełnie nie znamy. Opcją na to jest używanie hashtagów i tagów. W opisie filmu, jeśli wejdziemy w opcję szczegóły, na dole mamy obszar tagi i możemy dodać tagi. Tutaj wrzucenie na przykład hashtag czy eksperyment, nauka, 5G, koronawirus, to są tagi, które ułatwią po pierwsze wyszukać materiał przez osoby, które będą w wyszukiwarce próbowały coś znaleźć, a po drugie podpowiedzieć osobom, że to może być materiał, który ich interesuje według ich wcześniejszych preferencji. Szczególnie ważne hasztagi są na Instagramie, ale również ważne jest, żeby dobrze otagować nasz materiał. Jeśli zostawimy to pole puste, praktycznie uniemożliwiamy osobom z zewnątrz wyszukanie tego materiału, który chcemy, żeby obejrzeli. Pozostaje również płatna promocja, ale jej niuanse już wykraczają poza ramy niniejszego odcinka. Cały sens blogowania i vlogowania i jego największa zaleta względem tradycyjnych mediów to możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcą. Możliwość zadania pytania, zaangażowania się w dyskusję, napisania komentarza. Jeśli wejdziemy do sekcji komentarze, możemy zobaczyć, że ludzie chwalą nas, może nas ganią, może zadają pytania. Angażowanie się w tę dyskusję generuje ruch. Ten ruch jest paliwem social mediów, zarówno ten pozytywny, jak i negatywny. Oczywiście może się zdarzyć, że komentarze będą przekraczały na przykład granice kultury i może nam to bardzo przeszkadzać, a możemy to akceptować. Warto w tym momencie pamiętać, że nasz blog czy nasz vlog to jest nasze miejsce w sieci i to my ustalamy zasady i my decydujemy o tym, na co się godzimy, na przykład na jakie zasady dyskusji. To jest przestrzeń, którą my kształtujemy. Warto stworzyć na przykład regulamin po to, żeby można było się do czegoś odwołać i napisać na przykład, że nie akceptujemy wulgaryzmów i takie posty będą kasowane. A może nam to zupełnie nie przeszkadza. Nie ma tutaj złotej zasady, to wasza decyzja. Warto tylko przemyśleć, w jaki sposób ta decyzja będzie wpływała na przykład na tworzenie się tej wspólnoty. Czy to miejsce w sieci będzie na przykład przyjazne rodzicom, albo przyjazne dzieciom, albo przyjazne osobom, którą chcą podyskutować i czy na przykład ta społeczność sama będzie wyrzucała osoby, które na przykład używają niemerytorycznej argumentacji czy argumentów ad personam. To zależy od waszej strategii, jak chcecie to miejsce kształtować, ale pamiętajcie, że to jest wasze miejsce, wy decydujecie i nie musicie się nikomu tłumaczyć, dlaczego na przykład kogoś zbanowaliście. Naprawdę, jeśli macie ochotę, możecie równie dobrze i zwymyślać kogoś w
komentarzach, z kim się nie zgadzacie. Pytanie, jak wpłynie to Waszym zdaniem na zmianę jego opinii lub chęć do subskrypcji Waszego kanału. Wam może przynieść to emocjonalną ulgę, ale straty wizerunkowe, bo wychodzi, że nie potraficie dyskutować. Warto mieć przemyślany plan i konsekwentnie go stosować. Gratulacje! To koniec naszego kursu. Przebrnęliście przez mnóstwo wiedzy, od wiedzy, jak w ogóle operować światłem, dźwiękiem, obrazem, jak montować, jak tworzyć historię. To jest mnóstwo wiedzy i teraz czas zrobić z niej użytek. Wasza ostatnia praca domowa to po pierwsze skonfigurować swoje konto na YouTubie, już żeby dla zewnętrznego odbiorcy było ładne, czyli ustawić baner, ustawić logo, ustawić nazwę, czyli te wszystkie operacje, o których mówiliśmy w tym filmie. Druga część zadania: dodajcie po raz pierwszy film, który będzie publiczny. Do zobaczenia w komentarzach.